Witam serdecznie o poranku. Uwaga, co się dzieje na giełdach, gdy obligacje spadają? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że dzisiaj o godzinie 18:30 będzie kolejne spotkanie w kawiarni Agere Contra i będziemy rozmawiać, jak zarabiać na surowcach podczas kryzysu. Już teraz zapraszam wszystkich na to darmowe spotkanie w Warszawie. Do zobaczenia i zaczynamy. Uwaga, co się dzieje na giełdach, gdy obligacje spadają? Temat jest niezwykle interesujący z powodu miejsca, w którym znajdują się amerykańskie obligacje i korelacji, które się w ostatnim czasie narodziły bądź też trwają. I ten wpis będzie poświęcony przede wszystkim temu, jaki jest wpływ zachowania obligacji na rynek, na różne inne klasy aktywów. Jutro mamy Fed, więc rynek będzie zdecydowanie patrzył na to, jakie są perspektywy co do przyszłych stóp procentowych, jakie są perspektywy, jakie Fed widzi perspektywy co do inflacji i to będą te czynniki, które będą wpływały na wycenę obligacji, a pośrednio także na wszystkie inne klasy aktywów, więc zobaczymy wkrótce, w którą stronę rynek będzie się pozycjonował na innych klasach aktywów, żeby zrozumieć lepiej, co się dzieje na rynkach finansowych w chwili obecnej. I zaczynamy od interesującego wykresu bardzo krótkoterminowego amerykańskich dwójek względem indeksu Standard & Poor i w tym wypadku widzimy, że jeżeli te rentowności zaczynają iść w górę, to teoretycznie sprzyja to temu, żeby indeksy giełdowe szły w górę także, natomiast moim zdaniem ważniejsze jest to, co się dzieje na amerykańskich obligacjach dziesięcioletnich, ponieważ każda rentowność, która będzie poniżej poziomu 3,40 i dalsze spadki rentowności będą faworyzowały zwłaszcza spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych, więc spadki rentowności faworyzują popyt na ryzyko i to, żeby indeksy giełdowe szły w górę, a wzrosty rentowności oczywiście będą ograniczały wycenę spółek giełdowych, stąd też wzrosty rentowności będą sprawiały, że indeksy giełdowe powinny spadać, zwłaszcza te technologiczne. Jako że jesteśmy w ważnym miejscu technicznym na obligacjach, ten poziom 3,45 widać na wykresie, jakie ma bardzo duże znaczenie. Jego przełamanie będzie oznaczało przejście średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym. Można się zgadzać z analizą techniczną albo nie, ale naprawdę rynek przywiązuje do tych poziomów dużą wagę. Plus też złamanie tego poziomu będzie oznaczało powstanie formacji o półrocznej charakterystyce, formacji odwracającej tendencję wzrostową na spadkową rentowności, formację podwójny szczyt i będzie to dodatkowo zachęcało do tego, żeby obligacje i ruch, który będzie na obligacjach wpływał na to, jak będą podnoszone wyceny spółek giełdowych, więc pierwsze powiązanie rynkowe, co się dzieje, gdy obligacje spadają na rentowności, oznacza, że sprzyja to wzrostom indeksów giełdowych, zwłaszcza spółek technologicznych. Więc jutro bądźmy bardzo wyczuleni na to, jak zachowają się obligacje, jakie będą perspektywy co do przyszłej inflacji i co będzie się działo w polityce monetarnej, jak rynek będzie to interpretować, bo to także ma ogromne znaczenie. Przypominam, że obligacje uwielbiają dezinflację, spadki tempa wzrostu cen i uwielbiają perspektywę obniżek stóp procentowych i wygląda na to, że w kolejnych kwartałach z taką perspektywą będziemy się zmagać. Dlatego też przypomnę moją prognozę na cały 2023 rok o tym, że ten rok ma być rokiem obligacji. Jest coraz większe prawdopodobieństwo, że właśnie tak się stanie. Nie tylko tych krajowych obligacji, ale także za granicą. A jutro będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej. Następny ciekawy wykres pokazuje, jakie jest powiązanie rentowności amerykańskiej obligacji z parą dolar do jena i w tym wypadku ta korelacja jest bardzo silnie dodatnia, a to oznacza, że jeżeli jutro zobaczymy, że rentowności spadają, ten poziom 3,45 jest pokonywany, to jest także ogromne prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami mocnych spadków, a nawet przyspieszenia tendencji spadkowej na wszystkich parach związanych z jenem i na rynku forexowym może się okazać, że gwiazdą tego roku będzie jen japoński. To powiązanie jest naprawdę bardzo silne i wręcz imponujące, co widać na wykresie, a
Oczywiście im bardziej będą rentowności amerykańskich obligacji spadać i im większy będzie opór na spadkach rentowności europejskich obligacji, tym bardziej tutaj euro-dolar powinien iść w górę, więc moim zdaniem, jeżeli jutrzejszy Fed będzie bardziej gołębi, to będzie to sprzyjało temu, żeby euro-dolar znowu spróbował zaatakować swoje ostatnie maksima i żeby znowu ruszył w górę, co także będzie miało swoje gigantyczne konsekwencje dla różnych klas aktywów. I rzeczony już dolar do jena, który pokazuje na wykresie długoterminowym, jak rośnie znaczenie wsparcia w rejonie 130, gdzie mamy linię szyi wielomiesięcznej, gdzie mamy linię trendu wzrostowego o wielomiesięcznej charakterystyce. Następne bardzo ciekawe powiązanie między Bitcoinem a amerykańskim dolarem. Jak widzimy tutaj raz ta korelacja jest dodatnia, raz jest ujemna. Na chwilę obecną widzimy negowanie bardzo wyraźnej dodatniej korelacji i moim zdaniem ten impuls, który w poprzednim tygodniu się narodził, który jeszcze moim zdaniem nie jest zbytnio uwzględniony w tej wycenie, także jest pokłosiem tego, co się dzieje na rynku amerykańskich obligacji. Jeżeli rentowności spadają, to moim zdaniem będziemy świadkami wzrostu Bitcoina, wzrostu cen Bitcoina, więc jutro ja osobiście w scenariuszu bazowym spodziewam się, że te rentowności pójdą w dół, a będzie to także skutkowało temu, że poza wzrostami indeksów giełdowych, poza tym, że będziemy świadkami umocnienia jena japońskiego, będziemy świadkami także dalszego wyciskania Bitcoina. Im mniejsza jest ta rynkowa stopa procentowa, tym bardziej atrakcyjne jest inwestowanie w kryptowaluty i moim zdaniem taka korelacja zaczyna się rodzić na naszych oczach i spodziewam się, że wkrótce znowu ona z matematycznego, statystycznego punktu widzenia stanie się ujemna, a sam wykres tego Bitcoina pięknie pokazuje odwróconą formację RGR o półrocznej charakterystyce, więc utrzymywanie nad poziomem 25 000 dolarów faworyzuje scenariusze wzrostowe. Indeksy giełdowe, tak jak powiedziałem, jeżeli te rentowności pójdą w dół, to myślę, że indeksy giełdowe pójdą w górę. Taka korelacja i takie powiązanie powinno mieć miejsce. Natomiast mi zaczyna imponować to, że pomimo nawału informacji negatywnych o sektorze bankowym, te indeksy giełdowe nie chcą spadać, utrzymują w przypadku indeksu Standard & Poor's poziom 3900 punktów, zdradzają ochotę na wyjście na psychologiczny poziom 4000 punktów, więc naprawdę jest bardzo interesująco i prowzrostowo. Dzisiejsza sesja w Azji także raczej ma charakter prowzrostowy. Indeks giełdowy w Japonii pokazuje swoją siłę i nie ma spadków na giełdach w Hongkongu. Dlatego też spodziewam się, że sesja europejska raczej rozpocznie się neutralnie z nastawieniem na wzrosty. Powinno być optymistycznie na DAX-ie z powodu tego, że udało się obronić poziom 15 000 dolarów i także powinno być optymistyczne otwarcie na indeksie WIG20, o czym będzie za chwilę. I kolejna bardzo ciekawa korelacja i powiązanie, ponieważ widzimy to, co się dzieje na rynku złota. Złoto bardzo dynamicznie wzrosło, prawie 200 dolarów na przestrzeni ostatnich kilku dni. Zaatakowaliśmy poziom 2000 dolarów, ale na razie się to nie udało. Też myślę, że rynek oczekuje na wszystkie informacje z Fedu. Natomiast moim zdaniem warto zwrócić uwagę na kolejne silne powiązanie między zachowaniem amerykańskich obligacji, rentownością, a zachowaniem ceny złota. I widzimy bardzo silnie ujemną korelację, co oznacza, że te gigantyczne, dynamiczne spadki rentowności z ostatnich dni amerykańskich obligacji nie tylko pozwoliły utrzymać indeksy giełdowe na Wall Street na poziomach nad wsparciami, nie tylko pozwoliły na umocnienie jena japońskiego, nie tylko prowadzą do tego, że Bitcoin rośnie i to w sposób bardzo dynamiczny, ale także powoduje silną falę wzrostu cen złota. Więc jeżeli jesteśmy inwestorami na rynku złota, to trzymajmy kciuki, bądź też módlmy się o to, żeby jutro po Fedzie rentowności dalej spadały, ponieważ jeżeli tak się stanie,
będzie ogromna szansa na to, że cena złota przebije psychologiczny poziom $2000, ruszy do maksimów wszechczasów z ogromną szansą na to, że zostaną one pokonane. Ta korelacja, to powiązanie, które widać tutaj na wykresie, warto sobie zapamiętać. Jest ono szczególnie silne i występuje charakterystycznie, występuje w sposób przeważający na przestrzeni ostatnich bardzo wielu lat. Dlatego też warto to wykorzystywać do swoich własnych inwestycji. Na rynku surowcowym patrzymy także na zachowanie ceny miedzi, ponieważ jednak poziom $8650 walczy, to jest linia szyi wcześniejszej formacji, podwójny szczyt na wykresie tygodniowym, dlatego też utrzymywanie się nad poziomem $8650 faworyzuje scenariusze prowzrostowe. I patrzymy także na zachowanie ceny ropy naftowej, która żyje własnym życiem. Udaje się cały czas utrzymać poniżej poziomu $70. To faworyzuje scenariusze, które będą także dawały nam potencjał ku temu, żeby wierzyć w dalsze spadki inflacji, a spadki inflacji dają nam potencjał ku temu, żeby liczyć na spadki rentowności amerykańskich obligacji, a jak już wiemy, spadki rentowności sprzyjają wzrostów indeksów giełdowych, wzrostowi ceny japońskiej waluty, wzrostowi bitcoina i temu, żeby cena złota rosła. Dlatego też im bardziej będzie ropa naftowa spadała, tym lepiej dla bitcoina, dla złota, dla cen akcji na indeksach giełdowych i lepiej dla jena japońskiego. Z danych makroekonomicznych dzisiaj poznamy wskaźniki marcowe ZEW dla Niemiec. Mają one znaczenie, warto być gotowym na te informacje, a dla Polski ostatnie twarde dane makroekonomiczne, czyli sprzedaż detaliczna za luty i sprzedaż budowlano-montażowa. Te dane o godzinie 10 mają naprawdę duże znaczenie i będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej, co się dzieje w polskiej gospodarce w drugim miesiącu pierwszego kwartału tego roku, więc myślę, że rynki polskie będą na to zwracały także swoją uwagę. Jeżeli rentowności amerykańskich obligacji będą spadać, to będą spadać także polskie rentowności, które zdecydowanie już uwzględniły w cenach wszystkie zjawiska inflacyjne w polskiej gospodarce. Teraz liczą na procesy dezinflacyjne, rentowności spadają i myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby przełamać styczniowe minima na rentowności, a jeżeli tak się stanie, czekać nas będzie następna fala hossy polskich obligacji i będzie to także sprzyjało temu, żeby złoty zaczął się umacniać i żeby giełda papierów wartościowych złapała jakiś oddech. Jeszcze raz przypomnę, teraz w sytuacji, kiedy mamy procesy dezinflacyjne, kiedy mamy perspektywę obniżek stóp procentowych, widać to od Stanów Zjednoczonych aż po Polskę, że w perspektywie drugiego półrocza tego roku będą obniżki stóp procentowych, to jest to wyśmienity czas na obligacje i prawdopodobnie do końca tego roku obligacje będą w wielkiej cenie, będzie hossa na obligacjach na całym świecie, także w Polsce, a dopiero przyszły rok, kiedy faktycznie będą się materializować obniżki stóp procentowych, to będzie rok akcyjny. Na chwilę obecną dlatego też te polskie obligacje i amerykańskie obligacje zachowują się tak dobrze, a giełda jakoś tak niemrawo, zwłaszcza ta polska. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie, a podglądanie mojego portfela jest darmowe. Zapraszam więc wszystkich i życzę jeszcze raz dodatniej dużej stopy zwrotu podczas dzisiejszej sesji.